Cześć, jestem Vincent, a to jest Menel. W poprzednim filmie opowiedziałem Wam o moim kamperze, w którym mieszkam, podróżuję i pracuję. Dziękuję za te setki tysięcy wyświetleń. To było niespodziewane, ale bardzo miłe. Chciałbym Wam dziś powiedzieć o moim podejściu do samodzielnej budowy kampera. Może po pierwsze, dlaczego w ogóle uważam, że warto budować kampera samodzielnie. Jest to przede wszystkim ogromna satysfakcja. Robienie takiego vana to jest równie przyjemne, co później jeżdżenie nim. I niech Was nie zniechęca to, jeśli nie jesteście biegli w majsterkowaniu. Ja jeszcze 2-3 lata temu też nie potrafiłem wbić gwoździa prosto, no bo nie miał mnie jakoś nigdy nikt tego nauczyć. No a teraz radzę sobie z elementami stolarki, elektryki, hydrauliki. W niewielkim zakresie. Nie jestem jakimś specjalistą w żadnej z tych dziedzin. Poznałem je na tyle dobrze, żeby coś wymyślić, zrobić, naprawić. No i te umiejętności przydają się na co dzień nie tylko w vanie, ale też tak ogólnie w życiu. Na przykład odwiedziłem dom rodzinny we Fromborku w grudniu i w piwnicy mojej mamy zamontowałem półki. Przez 30 lat nie było miejsca w piwnicy, a teraz już jest. Tego typu umiejętności budują pewność siebie, więc warto je nabyć. Więc jeśli masz tatę, dziadka, wujka, sąsiada, ciocię, kumpla, którzy się znają chociaż trochę na tego typu pracy, poproście go o pomoc w takim projekcie. Na pewno mile spędzicie przy tym czas. Tak jak ja spotkałem Pawła, którego poznałem tuż przed rozpoczęciem budowy vana. Spodobał mu się ten projekt, no i powiedział, że mi pomoże. I on tak naprawdę uczył mnie podstaw, jak trzymać wkrętarkę, żeby sobie nie połamać nadgarstka, zasad BHP. I Wy też zacznijcie od zasad bezpieczeństwa pracy najlepiej. Sporo informacji można wyciągnąć z filmików na YouTubie. Ja się bardzo dużo nauczyłem z YouTube'a. Stricte odnośnie caravaningu, to jest takie forum internetowe, nazywa się Camper Team. Jest tam nieprzebrana ilość informacji na temat każdego aspektu związanego z przerabianiem vanów. No i za darmo dzielą się tam wiedzą, można powiedzieć, legendy polskiej sceny caravaningowej. Popatrzcie, poszukajcie posty na przykład takiego gościa jak Świstak. Niesamowita wiedza, którą przekazuje. No i inni. Oni się zajmują się tą dziedziną od wielu, wielu lat. W porównaniu do nich to ja tak podobnie jak większość youtuberów to takie świeżynki kilkuletnie jesteśmy, a oni tam 10, 15, 20 lat się już tym bawią. Także warto przeczytać. Ja chory jestem, dlatego nie nagrywałem przez ostatni miesiąc. Mieliśmy tutaj huragan Glorię, no i mądry Marcin wyszedł z mokrą głową z siłowni. Przez ponad tydzień leżałem i zdychałem. Teraz dopiero co mogę mówić, chociaż jeszcze troszkę słychać w gardle. Huragan przyniósł takie, nie wiem czy to jest trzcina czy bambus. W każdym razie tutaj dzieciaki nad morzem od 2 tygodni bawią się w budowanie jakichś chatek, szałasów. Czyli w hiszpańskich dzieciach też jest potrzeba budowania rzeczy. Odnośnie majsterkowania. Znalazłem stoliki do kawy, które przerobiłem na takie drewniane palety. Posłużą one do niniejszej prezentacji. Otóż jakiś czas temu jedna z takich legend właśnie forum Camper Teamu zbulwersowała się na facebookowej grupie kampermajstrów, że ktoś tam uczy robić kampery, a nie wie co to jest za narzędzie. Nie wiem, o kogo chodziło, ale spieszę wyjaśnić, że to jest oczywiście nóż do pizzy. Wiecie, jak czasem pizza ma takie twarde ciasto, którego nie da się przekroić. No i to jest narzędzie rozwiązujące ten problem. Tylko musimy zmienić tarczę, bo ta jest do ścierania ananasów z hawajskiej. No także z samodzielnej budowy wynika satysfakcja, pewność siebie,
Jeśli coś Wam się popsuje, to będziecie w stanie to naprawić samodzielnie, a popsuje się na pewno. Kolejna rzecz jest taka, że wszystkie gotowe kampery są prawie takie same. Dobra, może nie widziałem wszystkich. Większość tych, które widziałem, są po prostu bardzo podobne, różnią się szczegółami. Nie wiem, czy słyszeliście tę historię, w jaki sposób siły powietrzne tworzą kokpity do samolotów swoich myśliwców. Jest to ciekawa historia, pasująca do mojego podejścia do samodzielnego projektowania rzeczy. W latach 60. było dużo wypadków samolotów spowodowanych złą ergonomią kokpitów myśliwców. No i nic dziwnego, bo samoloty były coraz szybsze i ułamki sekund decydowały o powodzeniu w manewrowaniu samolotem, więc jeśli pilot w porę nie dosięgnął jakichś przełączników lub nie dostrzegł w porę wskaźników, no to mógł rozbić maszynę. Więc przeprowadzono ogromne badanie. Ponad 4000 pilotów. Dokładnie ich zmierzono. Opisano ich bodajże 10 wymiarami, takimi jak wysokość, długość nóg, długość ud, długość rąk itd. I na podstawie uśrednionych wyników wszystkich pilotów zaprojektowano kokpit idealny. Tylko że piloci nadal rozbijali się w samolotach z tym nowym kokpitem. Więc zrobiono badania, ilu pilotów faktycznie do takiego uśrednionego kokpitu pasowało. I wszystkimi wymiarami do tego kokpitu pasowało równe 0 pilotów. Ani jeden pilot nie miał w przybliżeniu nawet takich samych wszystkich 10 wymiarów co średnia. Policzono, ilu pilotów pasowało mniej więcej w 3 wymiarach, tylko w 3 wymiarach. Wyszło im tylko 3,5%. No i po tym badaniu zrezygnowano z dopasowywania jakby pilotów do systemu i zaczęto projektować kabiny tak, żeby ten kokpit można było dopasować do pilota, do każdego indywidualnie. Ja również jestem zwolennikiem tej szkoły projektowania, tym bardziej, że mam 205 cm wzrostu i mało który system do mnie pasuje. Jeśli zdecydujecie się na samodzielną budowę kampera, myślę, że na początku warto zastanowić się, do czego ten kamper będzie Wam służył. No bo każdy kamper, niezależnie od swojego przeznaczenia, powinien mieć, moim zdaniem, 2 funkcje: spania i bezpieczeństwa, czyli bezpiecznego przechowania rzeczy, no i siebie w komforcie termalnym. Myślę, że na tych rzeczach należy się przede wszystkim skupić, planując budowę kampera. Natomiast każda inna funkcja, woda, toaleta, prysznic, kuchnia, lodówka, gotowanie, no to wtedy to trzeba się zastanowić. To zależy od przeznaczenia vana, od tego, do czego będziesz wykorzystywać tego vana, czy to jest potrzebne, czy nie jest, w jakiej formie jest. Warto się zastanowić, czy to będzie kamper wyprawowy. Jeśli tak, to czy te wyprawy będą wielomiesięczne, czy na przykład weekendowe, w ciepłe rejony, czy w zimne, czy będą tam sklepy, czy trzeba będzie brać całe zaopatrzenie ze sobą. Albo może jesteś studentem, który mieszka w vanie, żeby zaoszczędzić na wynajmie mieszkania, ale masz dostęp do prysznica, stołówki, no i to nie będzie Ci wtedy potrzebne w vanie. Znam kilku takich studentów. Znam nawet jednego, który studiuje na Oxford University, gdzie rok studiów kosztuje 60 000 funtów. No, mieszka sobie w vanie. Pozdrawiam. Albo jesteś pracownikiem sezonowym, albo tak jak ja, mieszkasz, podróżujesz w vanie na stałe. Kwestia tego, czy podróżujesz sama, czy z partnerem, partnerką, z dziećmi, może ze zwierzakami. Oraz w końcu, czy masz jakieś duże bagaże o dużym gabarycie, które zabierasz ze sobą. Rower, narty, motor, kajak, deskę surfingową. Bo wtedy taki ekwipunek trzeba obudować tak naprawdę, żeby się zmieścił i wszystko inne. Jakby zaczynamy od obudowania takiego ekwipunku, a potem budujemy resztę, żeby się taki motor zmieścił. Myślę, że te pytania należy sobie zadać przed budową kampera i odpowiedzi na te pytania
ułatwią nam szereg decyzji dotyczących rozmiarów i wyposażenia kampera, którego chcemy zbudować. Od tych odpowiedzi zależy też rozmiar kampera, jakiego chcemy nabyć. Trochę mniejszy van, czy taki duży jak mój, albo jeszcze większy. Duży nacisk należy położyć na bezpieczeństwo, czyli dodatkowe zamki, zabezpieczenia, czujniki, blokady, no i komfort cieplny, żeby umożliwić sobie spokojny i bezpieczny sen. Czyli to, co moim zdaniem jest jedną z najważniejszych rzeczy w kamperze, to jest izolacja. Izolacja jest to jedna z rzeczy, którą musimy porządnie zrobić od początku. Później będzie bardzo ciężko to poprawić, jeśli zrobimy to źle. Są różne szkoły, różne materiały. Jeśli chodzi o izolację, kiedyś wykorzystywało się styropian, wełnę mineralną, wełnę w workach. Obecnie modne są pianki natryskowe. Każdy materiał ma swoją specyfikę. Różni się pod względem właściwości i cen. Nie będę się wdawał w szczegóły. Jeśli chcecie takie szczegółowe dane, no to polecam poczytać właśnie na Camper Teamie. Ja aktualnie wykorzystałbym piankę natryskową, zamknięto-komórkową, plus jakąś warstwę z aluminium. No i na to pewnie jakieś cienkie deski boazeryjne, bo no ja osobiście lubię drewno. Są zarzuty, że pianka jak się pali, to wytwarza trujące opary. Trudno, jak van się będzie palił, no to trudno, to już wyjdę na zewnątrz, no nie, żeby nie wdychać. Ale jeśli ktoś nie ma kasy na piankę, bo to wyjdzie jakieś 30-40 puszek, no może to zrobić też firma taka ocieplająca poddasza. Pewnie też wyjdzie z 1500 zł. Ale jeśli nie macie kasy na piankę, to może być też wełna w workach. Też powinno być ok. Dlaczego w workach? Tu pojawia się pojęcie fizyczne, które każdy, nie tylko mieszkający w vanie, powinien znać. Kondensacja. Im cieplejsze powietrze, tym większą ilość pary wodnej może pomieścić. Czyli jeśli jest para w vanie, a van zacznie się ochładzać, na przykład wieczorem, to para zacznie się skraplać, z reguły na najzimniejszych elementach, czyli na oknach, na niezaizolowanych blachach. I chodzi o to, że jeśli ta para będzie w stanie przejść przez tę wełnę, niezabezpieczoną workami, lub przez pianę otwarto-komórkową, to wtedy skropli się na zimnej blasze. No i wtedy zbierze się wilgoć za izolacją, no a wtedy jest spora szansa na grzyba. Niefajnie. Dlatego obecnie wykorzystuje się nieprzepuszczalną pianę zamknięto-komórkową. W mroźną noc i tak prawdopodobnie będziecie mieć te skropliny, bo pary wodnej w wanie jest sporo. Generujemy ją pocąc się, gotując, piorąc. No a w mroźną noc temperatura i tak spadnie. Ale jeśli izolacja będzie zrobiona dobrze, to te skropliny najprawdopodobniej zbiorą się Wam na oknie, co jest łatwiejsze do ogarnięcia. Wystarczy to wytrzeć, wywietrzyć. Właśnie, wywietrzyć. Ważne, żeby w wanie była wentylacja. Brak wentylacji równa się szansa na grzyba. Również półki, które zrobicie, niech nie będą szczelne całkiem. Również pod materacem niech będą szczebelki zamiast takiej równomiernej płyty, no bo to też jest szansa na grzyba. No i ogrzewanie. Do ogrzewania polecam coś na kształt Webasto, jakiś taki grzejnik na diesla. Jak Was stać, to coś oryginalnego, jak Was nie stać, to coś chińskiego. Też działa. Różnice w cenie są spore. Tego typu grzejnik na paliwo takie, na jakie jest Wasz van, czyli najczęściej diesel, to bardzo dobre rozwiązanie, bo paliwo jest to samo i taki grzejnik pobiera powietrze z zewnątrz i wyrzuca spaliny również na zewnątrz. To jest raz, że bezpieczniejsze, a dwa, że nie generuje wilgoci w porównaniu do grzejników takich gazowych lub innych takich, które można wstawić po prostu do vana i odpalić. Rozwiązanie, które zastosowałem u siebie, czyli grzejniki takie tylko elektryczne, no to sprawdzają się tak naprawdę tylko w bardzo słonecznym klimacie. W Polsce sugerowałbym jednak grzejniki na diesla.
Jest to konieczność, no bo brak ogrzewania to... Szansa, 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 szansa na grzyba. Czyli izolacja, wentylacja i ogrzewanie. No bo niby to jest oczywiste. Mamy fizykę i biologię już w szkole podstawowej, ale istnieją kraje trochę bardziej zacofane, do których ta wiedza jeszcze nie dotarła, jak na przykład Anglia, gdzie co drugi dom jest bez izolacji, bez wentylacji. W pierwszym mieszkaniu, które wynająłem w Anglii, znalazłem za szafą grzyba tak dużego, że zamiast się go pozbyć, to dogadaliśmy się i zaczął po prostu się dorzucać do czynszu i rachunków. Natomiast po tym etapie, jeżeli wstawimy dobrze izolację, okna, zrobimy ściany, sufit, podłogę, wstawimy grzejnik, to z całą resztą, jeśli budujesz kampera po raz pierwszy i dla siebie, to proponuję podejście, które ja wykorzystałem przy budowie Vincent Vana, a które podebrałem ze świata IT. Jest to tak zwany agile, czyli podejście do projektowania tak zwane zwinne, a polega w dużym skrócie na tym, że wprowadza się niewielkie zmiany, testuje się, ulepsza, dążąc powoli do ulepszania projektu. W ten sposób można poznać specyfikę korzystania z kampera i eliminować powoli wszystkie niedogodności, które się pojawią, nie inwestując od razu ogromnej ilości pieniędzy i czasu. Ja wnętrze kampera zbudowałem modułowo. Jest moduł kuchenny, jakby łóżko oddzielnie, szafki oddzielnie i każdy z tych modułów z czasem ulepszałem i mogę nadal ulepszać i zmieniać. No bo jeśli jesteśmy na etapie sprawdzania, czy całe to kamperowanie jest w ogóle dla nas, no to zamiast dużej kuchni z wielką butlą gazową, możemy mieć małą kuchenkę na kartridże za 50 zł. Toaletę możemy mieć taką przenośną. Woda może być na samym początku z baniaka z kranikiem. No, pralka. O, pralka. No właśnie, ja piorę w pralniach. Wychodzi mi jakieś 10 euro na pranie i suszenie. Raz na 2 tygodnie. Ale to nie pranie jest problemem w wanie, tylko suszenie. Bo jeśli będziemy suszyć w wanie, no to wilgoć, szansa. No a na zewnątrz nie zawsze jest słońce, często jest wiatr, nie ma gdzie tego powiesić. Poza tym wysypanie gorącego prania prosto z suszarki na łóżko i wtulenie się w to pranie jest tak jakoś dziwnie przyjemne, że nie chciałbym z tego rezygnować. Ej, w ogóle, ja chyba nie jestem do końca normalny, ale skoro zacząłem, to z takich dziwnie satysfakcjonujących rzeczy, no to oprócz tych oczywistych, jak na przykład wkładanie dłoni do pojemnika z suchym ryżem, to super fajne jest odrywanie taśmy malarskiej po zasilikonowaniu jakiejś spoiny lub po pomalowaniu kawałka powierzchni. Nie wiem, czy to ten dźwięk, czy ta równa krawędź, która powstaje po oderwaniu, czy jedno i drugie, ale jak dla mnie to równie dobry powód na to, żeby budować kampera samodzielny. Dobra, zaczynam gadać głupoty, więc o stolarce, elektryce, narzędziach i błędach, które popełniłem w tym wanie, opowiem w następnym filmie. Tym bardziej, że trochę mnie jeszcze gardło boli. Cześć!